Jest ostrzeżenie Europy przed wzmożeniem sabotażu Rosji po cyberataku na polską energetykę. Bruksela dochodzi do refleksji w sprawie kredytów węglowych. Amerykanie zatrzymują kolejny tankowiec, wywołując szok na Kremlu. Jest 10 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Jest nowy abordaż tankowca Rosji. Moskwa jest zaskoczona postawą USA. Amerykanie dokonali abordażu tankowca ślącego ropę rosyjską z Wenezueli w czasie, gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oskarża USA o zwrot polityczny w sprawie Ukrainy. 9 lutego marynarka wojenna USA dokonała abordażu tankowca Aquila-2 zmierzającego przez Ocean Indyjski z Wenezueli. Departament Obrony podkreślił, że zamierza utrzymać kwarantannę dostaw z tego kierunku. Amerykanie zatrzymali dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro i zawarli układ z jego następcami w Caracas. Zakłada on, że USA będą kontrolować kierunek eksportu ropy wenezuelskiej. Konsekwencją jest na przykład niedobór paliwa w komunistycznej Kubie, która musiała zatrzymać loty turystyczne i zawiesić pracę hoteli przez ten ruch USA. Działania Amerykanów w Wenezueli i na Kubie to uderzenie w interesy Chin oraz Rosji posiadających wpływy w tych krajach. Jednakże również abordaż tankowca Aquila-2 to cios w Rosjan. Należy on do tzw. floty widmo-tankowców pomagających Rosji omijać sankcje Zachodu za inwazję na Ukrainie. Ten tankowiec wykorzystujący fałszywą flagę Panamy jest na liście sankcji USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. To kolejne zatrzymanie tankowca floty widmo Rosji przez siły USA. Wcześniej zatrzymały tankowiec Marinera, także używający fałszywej flagi. Nie powstrzymała ich obecność sił rosyjskich, w tym okrętu podwodnego. Podobnego abordażu dokonali już Francuzi, a Unia Europejska szykuje w nowym pakiecie sankcji zakaz usług morskich dla takich jednostek. Jest to rozbudowa podstawy prawnej do dalszego abordażu. Kraje europejskie z udziałem Polski wystosowały ostrzeżenie, że tankowce zmieniające flagi na Morzu Bałtyckim oraz Północnym będą traktowane jako bezpaństwowe i mogą zostać zatrzymane. Rosjanie reagują oskarżeniami wobec USA. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył Waszyngton o politykę, cytuję, antyrosyjską, pomimo deklaracji o woli porozumienia składanych oficjalnie. Pomimo deklaracji o woli ruszenia ku pełnej, szerokiej współpracy, wszystko wygląda odwrotnie w praktyce, powiedział Ławrow. Są wprowadzane nowe sankcje i trwa wojna z tankowcami floty widmo na pełnym morzu, dodał. Zdaniem rosyjskiego ministra USA zobowiązały się na szczycie prezydentów Anchorage na Alasce do przekazania kontroli nad wschodnią częścią Ukrainy na rzecz Rosji. W Anchorage przyjęliśmy propozycję USA, mówiąc wprost, oni ją złożyli, a my się zgodziliśmy i problem powinien zostać rozwiązany, mówił Ławrow. Należy wymienić działania USA uderzające w interesy Rosji. Wprowadziły nowe sankcje wobec Rosnieftu oraz Łukoila w październiku 2025 roku, doprowadziły do spadku dostaw ropy z Rosji do Indii, jej największego kupca, a także ograniczyły dostawy z Wenezueli, wywołując kryzys paliwowy na Kubie. Amerykanie chcą kontrolować wszystkie szlaki dostaw surowców do głównych krajów na wszystkich kontynentach, w tym w Europie, gdzie przyglądają się gazociągom Nord Stream, systemowi przesyłu gazu na Ukrainie i gazociągowi Turkstream, wymieniał Ławrow. Warto dodać, że mimo to USA nie skorzystały jeszcze z możliwości wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji przygotowanych przez grupę ponadpartyjną w parlamencie amerykańskim. Ustawa o nowych sankcjach zawierająca możliwość wprowadzenia ceł na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich czeka na decyzję prezydenta Trumpa od kwietnia 2025 roku, czyli właśnie od szczytu w Anchorage. Jeżeli Amerykanie nie dojdą do porozumienia z Rosjanami o przyszłości Ukrainy, te restrykcje także mogą zostać wprowadzone. Donald Trump przekonuje, że dał czas na negocjacje do czerwca 2026 roku. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Memento dla Polski. Niemcy też do pewnego momentu miały absolutnie trwały, stabilny rozwój. Potem zaczęła wkradać się ideologia, mówi Marcin Chludziński, prezes Centrum Strategii Rozwojowych w komentarzu dla Energy Drink. CSR przedstawiło raport o trendach w 2026 roku i zaapelowało o zgodę polityczną na rzecz obniżki cen energii w Polsce, a więcej na stronie energydrink.today. Ostrzeżenie przed pułapką. Z naszych analiz wynika, że zakres wsparcia mechanizmem dekarbonizacyjnym to 2-3 GW, ostrzegał prezes PSE Grzegorz Onichimowski podczas konferencji EEC Trends w Warszawie. Musimy przyspieszyć proces pozwoleniowy OZE, żeby nie wpaść w pułapkę gazową, dodał.
Komisje sejmowe zajmą się tzw. ustawą sieciową 10 lutego. Dylemat energetyczny. Prezes Taurona Grzegorz Lot mówił na konferencji EEC Trends o tym, że energetyka w Polsce musi wybrać między utrzymywaniem starych bloków węglowych a wsparciem OZE. Na razie, cytuję, pokrywamy koszty równolegle dwóch systemów. Przypomniał o możliwości przedłużenia pracy bloków węglowych 200 MW jako alternatywie wobec pełnego kursu na OZE. Musimy jako kraj powiedzieć sobie, jak będzie taniej, ostrzegł, a więcej na energydrink.today. Pomoc dla Ukrainy. Archidiecezja krakowska zebrała prawie 6 milionów złotych pomocy na rzecz zakupu generatorów potrzebnych w Kijowie. Ataki Rosji ograniczają tam dostępność energii oraz ciepła w obliczu siarczystych mrozów. Akcja ma być kontynuowana na skalę ogólnopolską. Teraz wieści z Europy. Niemcy kontra Francja. Minister gospodarki Niemiec Katerina Reiche opowiedziała się przeciwko inicjatywie francuskiego komisarza do spraw przemysłu Stéphane Séjourné na rzecz promocji europejskiego kapitału w tym sektorze. To zapowiedź sporu z Francją, która popiera taką politykę w celu zmniejszenia zależności od USA i Chin. Refleksja w Brukseli. Komisja Europejska zamierza według Montel przyjrzeć się postulatowi międzynarodowych kredytów węglowych, które mają uelastycznić dążenie do dekarbonizacji przemysłu. To postulat wysuwany m.in. przez Polaków. Ostrzeżenie dla Europy. The Economist ostrzega, że kampania ataków Rosji na infrastrukturę krytyczną Europy może narastać na sile przez rozdźwięk w relacjach z USA. Za przykład podaje cyberatak na polską energetykę, w który mogła być zaangażowana rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Taniejące OZE. Powolny wzrost zapotrzebowania na energię w Europie połączony z rosnącą podażą źródeł odnawialnych dał według danych Level 10 Energy spadek cen kontraktów PPA w ostatnim kwartale 2025 roku. Największy spadek cen sięgnął 4,5% w Niemczech z 54 do 52 euro za megawattogodzinę. Jeszcze wieści ze świata. Straty przez dronopad. Bezpośrednie straty dla sektora gazu i ropy w Rosji z powodu dronopadu Ukrainy przekraczają 100 miliardów rubli, czyli 1,29 miliardów dolarów. Pośrednie straty są jeszcze większe i sięgają ponad biliona rubli, czyli 12,9 miliardów dolarów. To obliczenia ośrodka Mainz cytowanego przez rosyjski komersant, a więcej na energydrink.today. Blokada reżimu. Kuba nie ma już paliwa lotniczego, nie jest w stanie tankować samolotów na wyspie, zawraca loty i zamyka hotele. To skutek blokady dostaw ropy z Wenezueli przez USA. Amerykanie wprowadzili kwarantannę morską na dostawy Caracas. Cena do korekty? Katar opóźni uruchomienie projektu gazoportu Golden Pass LNG w Teksasie realizowanego przez Qatar Energy i ExxonMobil. To sygnał o możliwości zmniejszenia nadpodaży gazu skroplonego na rynku, która powoduje obniżkę cen. Głód energii rośnie. W Stanach Zjednoczonych szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma wzrosnąć o 120 gigawatów w ciągu najbliższych 5 lat, z czego około 24 gigawaty będzie pochodzić z przemysłu, centrów danych, sektora węglowodorów i półprzewodników. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.